wprowadzamy tutaj dwie nowe trasy, które uprzednio były obsługiwane na zasadzie takiej tymczasowej. Dotyczy to Tampere i Goteborga. But we are also introducing two brand new routes, one to Aarhus, Denmark, and the second one to Stravanger, Norway. Natomiast wprowadzamy tutaj takie zupełnie nowe destynacje, zupełnie nowe szlaki. Po pierwsze to będzie Aarhus w Danii, a druga miejscowość to Stravanger w Norwegii. As a matter of fact, Aarhus is marking our entry to the Danish market. This is our first route to Denmark. Jeżeli chodzi o Aarhus, to on tutaj otwiera naszą działalność w Danii, ponieważ to będzie pierwsza nowa trasa do tego kraju. And we have also a new route from Poznań to Barcelona. Mamy także nową trasę z Poznania do Barcelony. This is just a short summary on the technical details when the routes will start. They are all starting in March, basically with the start of the summer season 2011. Tutaj jeszcze takie bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego, kiedy będziemy uruchamiali te szlaki, o których wspomniałem. Właściwie wszystkie te rozpoczęcia są przewidziane na marzec 2011 roku, wtedy kiedy rozpoczyna się sezon letni. And usually if you are ready to buy tickets early on, you can get a great deal. Our lowest fares are 80 zlotys on each of the routes, one way, all inclusive. Jeżeli ktoś jest gotowy do tego, żeby dokonać zakupu już wcześniej, no to czekają tutaj bardzo atrakcyjne ceny i można to zrobić w sposób niesłychanie efektywny kosztowo. Najniższe ceny to jest 80 zł i tutaj w jedną stronę na każdej z tych nowych tras i tu wszystkie koszty są już uwzględnione. Maybe just some final remarks that I think a year ago, and you know, I might have met you a year ago when I did the same conference here in Warsaw. I think we were a little more optimistic about the Polish market for 2010. No cóż, może kilka takich jeszcze już podsumowujących uwag. Wydaje mi się, że spotkaliśmy się tutaj rok temu, wtedy kiedy przybyłem po to, aby porozmawiać z Państwem i wydaje mi się, że rok temu my byliśmy trochę bardziej optymistycznie nastawieni w odniesieniu do roku 2010. But I think a number of events have hampered that optimism back in April, June this year. Wydaje mi się, że miało miejsce tutaj kilka takich wydarzeń, przede wszystkim w kwietniu oraz czerwcu bieżącego roku, które nieco złagodziły nasz optymizm. I'm sure you all remember those events, starting with the volcanic activities. Pewnie wszyscy Państwo przypominacie sobie te zdarzenia, na pewno pamiętacie wulkan i jego poczynania. Followed by the tragic crash of the President's aircraft. Także musimy pamiętać o tragicznej katastrofie samolotu przewożącego prezydenta. And followed by the extreme weather conditions in Poland when the country was in flood for weeks. Jeszcze oprócz tego wszystkiego były wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowo-klimatyczne w Polsce, kiedy przez całe tygodnie dochodziło do zalań i powodzi. But those events made significant impacts on the market, on the Polish market in that time. Te zdarzenia, o których wspomniałem, wywarły bardzo istotny wpływ na polski rynek wtedy, kiedy to wszystko się działo. And those deteriorating impacts forced us to make some corrections to the flying schedule. W związku z tym zostaliśmy zmuszeni do tego, aby wprowadzić pewne korekty dotyczące planu lotów, rozkładu lotów. I think the good news is that by now the business has fully recovered. Sądzę, że dobra wiadomość to jest taka, że do tego momentu, w tej chwili właściwie powróciliśmy do normy, powróciliśmy do tego poprzedniego stanu. But obviously those times made some damage on the business. Natomiast te zdarzenia, o których wspomniałem wcześniej, na pewno przyniosły naszej działalności szkodę. Well, nonetheless, I think still delivering 14% growth despite all those conditions is a pretty good result. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niezależnie od tych wszystkich przeciwności losu udaje nam się zwiększać naszą działalność o 14%, no to myślę, że to są niezłe wyniki. And we remain very confident about the prospect of the market going forward. I mamy bardzo duże poczucie pewności, jeżeli chodzi o perspektywę dla tego rynku w przyszłości. Thank you. Dziękuję Państwu. Ladies and gentlemen, after this short presentation, we are welcoming your questions regarding our flights and our operations.
Szanowni Państwo, po tym krótkim wystąpieniu z największą przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania dotyczące naszych tras, jak również naszej działalności. Jeżeli można. Schmidt, redakcja magazynu Lotnisko. Proszę Państwa, od pewnego czasu pojawiły się projekty założenia nowych lotnisk, poza tymi portami, które już istnieją. Czy również zainteresowanie Wizz Air pójdzie w tę stronę? To jest pierwsza kwestia. A druga, to wygenerowanie ruchu lotniczego z nowego lotniska jest bardzo poważnym procesem, bardzo trudnym. Czy na prośbę na przykład grupy inicjatywnej czy samorządu lokalnego, który zakłada lotnisko, Wizz Air mógłby wejść w pewne ustalenia, prognozowanie, czy z tego lotniska dałoby się wygenerować nowy ruch lotniczy, który odpowiadałby tej kategorii low cost? Dziękuję. Okay, well, thank you for the questions. Well, first of all, starting with alternative Warsaw airports. Dziękuję bardzo za to pytanie. Może najpierw rozpocznę od ustosunkowania się do alternatywnego lotniska w Warszawie. You know, I've been coming to Warsaw since 2003. Przyjeżdżam do Warszawy od roku 2003. And even in 2003, some people were talking about modeling. Właściwie już w roku 2003 słyszałem o modlinie. Well, 7 years have passed by, and I think the same discussions are going on modeling. Wydaje mi się, że 7 lat minęło, a na temat modlina toczą się dokładnie takie same dyskusje. Maybe 7 more years and we're going to have modeling open. Może odczekajmy jeszcze 7 lat i będziemy cieszyć się otwarciem lotniska w Modlinie. So I think when there is something concrete, we react to it. Wydaje mi się, że tak, jeżeli coś konkretnego się dzieje, to my wtedy na to reagujemy. But coming to your second question in terms of developing regional airports, Teraz Pana drugie pytanie dotyczące takich regionalnych lotnisk i ich rozwoju. I think we have been really trying to pioneer that process in Poland. Ja myślę, że my jesteśmy pionierem w ramach prowadzenia tego typu procesów w Polsce. You know, we went to Katowice back in 2004. I mean, Katowice was an airfield, not an airport. Now this is a proper airport with 2 million passenger traffic. Kiedy pojawiliśmy się w Katowicach w roku 2004, to w Katowicach nie było takiego właściwego lotniska. To po prostu było jakieś pole, na którym lądowały samoloty. Natomiast jest tam teraz ruch lotniczy na poziomie 2 milionów pasażerów. Then we went to Gdańsk, which was a tiny little airport in terms of passenger traffic. Now Gdańsk is a proper airport. Potem rozpoczęliśmy naszą działalność w Gdańsku. Gdańsk był po prostu malutkim, lokalnym lotniskiem, natomiast rozwinął się i teraz już jest lotniskiem funkcjonującym pełną parą. Now over the last 3 years, we also opened Poznań as a base operation, as well as Wrocław. W ciągu ostatnich 3 lat uruchomiliśmy także nasze bazy operacyjne w Poznaniu oraz Wrocławiu. At the moment, we started flying into Łódź. Zaczęliśmy także latanie do Łodzi. I think that market still needs to test itself, whether there is a real potential for the future. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten konkretny rynek, to jeszcze sam będzie musiał trochę się potestować, czy jest tam jakikolwiek potencjał na rozwój działalności w przyszłości. And also we are in discussions with other airports like Rzeszów, like Szczecin. Prowadzimy dyskusje z innymi lotniskami, na przykład w Rzeszowie czy Szczecinie. So I think we are very forward thinking on trying to develop regional airports. You know, in certain cases that goes faster, in certain other cases it might take more time. No chyba to wszystko dowodzi, że my tutaj zdecydowanie myślimy bardzo przyszłościowo, jeżeli chodzi o powstawanie i rozwijanie takich lotnisk regionalnych. W niektórych sytuacjach to wszystko toczy się szybciej, w niektórych wolniej. But definitely, I mean, if you look at our history over the last 6-7 years, I mean, you can only conclude that, you know, we have been helping the regional airport developments in Poland. Natomiast gdybyście Państwo spojrzeli wstecz na ostatnie 6 i 7 lat, to jedyny wniosek, jaki można wysnuć, to jest to, że my zdecydowanie pomagamy, sprzyjamy temu procesowi rozwijania lotnisk regionalnych w Polsce. And we would remain very happy and committed to keep talking to these airports and the local authorities, you know, regional organizations, to see if there are other opportunities and what role we could play in exploiting those opportunities.
I jeżeli o nas chodzi, to my z największą przyjemnością i z dużym zaangażowaniem będziemy prowadzili tego typu rozmowy z różnymi regionalnymi lotniskami, z władzami lokalnymi, a także z różnego rodzaju regionalnymi organizacjami po to, żeby wspólnie przedyskutować te możliwości, szanse, ewentualnie jaką rolę my moglibyśmy w tym całym przedsięwzięciu odegrać. Klaudiusz Madeja. Ja chciałbym się zapytać o taką rzecz, bo jak wiadomo, ci tradycyjni przewoźnicy również starają się już konkurować. Czy Państwo w najbliższym roku bardziej obawiają się konkurencji ze strony przewoźników niskokosztowych, czy też mogą zagrozić te tradycyjne linie? Czy Państwo się może na przykład spodziewają jakiejś konsolidacji rynku, czy może będą jakieś zmiany wśród przewoźników? Mogę od razu drugie? Let me respond to the first one before I... Może najpierw pierwsze, dobrze? All right. Well, I think at the end of the day, you know, how competitive an airline is in this business where we are is basically dependent on the cost base the airline operates on. Wydaje mi się, że ogólnie rzecz ujmując, jeżeli chodzi o poziom konkurencyjności tej branży, w której my funkcjonujemy, to zależy od tych baz operacyjnych, jakie posiadamy. So, being competitive is not a matter of pricing, because I mean you can price the ticket as you wish, but you need to sustain yourself and you need to remain a viable business going forward. It is really the function of your cost. Czyli to jest tak, kwestia konkurencyjności to w żaden sposób nie wiąże się z ceną, dlatego że możemy określać właściwie dowolnie ceny biletów, które sprzedajemy. Natomiast jeżeli chcemy utrzymać się w tym biznesie, jeżeli chcemy konsekwentnie prowadzić naszą działalność, to wszystko sprowadza się tak naprawdę do kosztów. I think the legacy airlines are having a hard time to try to close the gap, the cost gap between themselves and the better low-cost carriers. Wydaje mi się, że te linie tradycyjne mają tutaj poważny orzech do zgryzienia wtedy, kiedy starają się domknąć tę lukę kosztową, która występuje pomiędzy nimi, pomiędzy tymi tradycyjnymi i niskokosztowymi liniami. And in reality, I mean, we are not really taking, you know, the business over from the likes of Polish Airlines or Lufthansa or British Airways. We tend to stimulate new business. A w ostatecznym rozrachunku to nie jest tak, że my dążymy do tego, żeby odebrać, żeby zagarnąć biznes, który obecnie jest realizowany przez LOT, przez Lufthansa, czy też British Airways. Nie, przede wszystkim my chcemy wygenerować nowy biznes. But if you look at Poland's passenger traffic development over the last 10 years, what you will see is that actually the legacy airlines are delivering about the same number of passengers today than 7 or 8 years ago. But all the incremental traffic which got added were newly stimulated markets by low-cost carriers. I to jest tak, gdybyście Państwo spojrzeli teraz na ostatnie 10 lat i na poziom ruchu pasażerskiego w Polsce, to okazałoby się, że jeżeli chodzi o te linie tradycyjne, to one przeważą dokładnie tyle samo pasażerów, ile 7 czy 8 lat temu przewozili. I cały ten wzrost liczby przewiezionych pasażerów, czyli wzrost ruchu lotniczego, to jest generowany przez takie linie jak my, czyli przez linie niskokosztowe. So all in all, I don't really care what the legacy airlines are doing. Więc tak podsumowując, jest mi naprawdę obojętne, co linie tradycyjne robią. I think the only irritating factor in the legacy airline world is how the various governments are hiddenly financially supporting these airlines. Wydaje mi się, że jedyny irytujący czynnik, jaki dotyczy tych tradycyjnych linii lotniczych, to dotyczy tego, jak niektóre rządy w sposób skryty i niejawny dofinansowują ich działalność. I mean, two recent examples this year. One is the renationalization of Malay Hungarian Airlines by the Hungarian government. Dwa przykłady z ostatniego roku to po pierwsze to jest nacjonalizacja przez rząd Malewa węgierskich linii lotniczych. And with that event, they were flooding around 150 million euros into the airline. I co oni zrobili? Oni ostatecznie tak naprawdę pompowali 150 milionów euro do linii lotniczej Malew. All illegal state subsidy. Kolejna kwestia to są nielegalne dotacje państwowe. Where the Czech Republic was a bit more sophisticated and they put Prague Airport and CSA Czech Airlines together into one entity. Jeżeli chodzi o Czechów, to oni tutaj wykazali się takim większym wysublimowaniem, dlatego że połączyli czeskie linie lotnicze i lotnisko w Pradze i stworzyli w ten sposób jeden podmiot. And flowing profit
from the airport operation into a loss-making airline operation, and that's the way they were channeling state subsidy. I tak naprawdę doprowadzili do takiego przepływu tych środków, zysków, które są generowane na lotnisku do budżetu linii lotniczych i to w taki oto sposób, trochę bardziej w białych rękawiczkach, dokonali subsydii.